Dzień dobry, witamy się z Wami dzisiaj tutaj na nowym pastwisku, nowym, bo mówimy tutaj dla naszych pociech, nowym wpuściliśmy je właśnie, żeby miały trochę świeżynki, a dzisiaj chcielibyśmy Wam troszeczkę bardziej przybliżyć owieczki nasze, ponieważ wydaje nam się, że mało odcinków zrobiliśmy na temat korzyści, jakie daje hodowla owiec na małym siedlisku, takie jakie my mamy, o powierzchni 2,5 hektara, i po prostu chcieliśmy Wam się podzielić z Wami z naszej perspektywy, ponieważ owieczki mamy już 3. rok i wydaje nam się, że możemy chociaż cokolwiek jako, można powiedzieć, troszeczkę laicy, bo wiem, że co niektórzy, co nas oglądają, mają dużo większe doświadczenie, ale dla osób, które rozważają taką możliwość, to by była, myślę, że taki fajny temat do poruszenia. Zakładając gospodarstwo, jeszcze Kadia właściwie powiedziała, dlaczego my to robimy na zimę. Dlatego, że do wprowadzenia tego typu zwierząt trzeba się bez dwóch zdań przygotować i psychicznie, i infrastrukturalnie, i wszelako. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby osoby, które zaczynają myśleć o średniej wielkości zwierząt, koza czy owca, posłuchały takich filmów, następny film będzie oczywiście o kozach, i wybrały sobie te zwierzę i już powoli zaczęły się przygotować. Dlaczego owca? Przy owcy przede wszystkim owcy nie potrzeba poświęcać bardzo dużo czasu. Owca wypasie się sama, może zostać na dworze w większości porach roku. Nie jest jej straszna zła pogoda, nie jest jej straszny deszcz, bardziej słońce, więc tutaj w tym momencie, prawda, jak tego typu mamy rozwiązanie, i które Wam również polecamy, żeby, jeśli nie macie drzew i nie macie jakichś zadaszeń sztucznych porobionych, żeby owca mogła się schować, to trzeba tak to wszystko urządzić, żeby ona mogła sobie do burki wrócić, czy tam do miejsca, w którym jest cień. Natomiast samo zwierzę można nawet na kilka dni zostawić samo, byleby mieć tak rozwiązany system wodny, żeby mogła mieć dostęp do tej wody, czyli albo jakieś automatyczne pływaki, które Wam cały czas uzupełniają wodę i owieczka może się napić, albo po prostu tyle rozstawionych choboków, aby tej wody nie zabrakło, ale to oczywiście już trzeba przetestować. Przy tych zwierzakach logistyka jest przed nami. Generalnie, jak macie cokolwiek zielonego, a przecież każde siedlisko zielone ma, to jest szwedzki stół dla tych naszych zwierzaków. One nie potrzebują tak dużo jak na przykład kozy, które bardziej by wolały gałęzie wciągać i drzewa. One po prostu do bardzo niskiego poszycia są w stanie wszystko wygryźć, byleby tylko była woda. Są mało wymagające i bardzo żarłoczne. Jedyne co cały czas mówimy, że warto dla zdrowotności i w szczególności oczywiście w zimie, kiedy pastwiska są znacznie gorszej jakości, mniej pożywne, żeby dodatkowo miały siano. No, o wodzie to cały czas wspominam, ale o tym się nie zapomina przy żadnym zwierzaku. Jest to coś, na co musicie bardzo uwagę zwracać przy każdym zwierzęciu. I tutaj dobrze było wspomnieć też o niezależności, prawda? Ponieważ często my na przykład my nie hodujemy żadnych zbóż, więc w przypadku na przykład drobiu jesteśmy uzależnieni od sklepów czy od innych gospodarstw, od których nabywamy je. Natomiast w przypadku właśnie owiec
nie ma czegoś takiego. Jesteście niezależni i dodatkowo jak jeszcze robicie własne siano, no to jesteście niezależni w 100%. Dodatkowo wiecie, czy pryskane jest, czy nie jest pryskane. Właśnie, właśnie. My zresztą niejednokrotnie Wam wspominaliśmy, ale może dla osób, które nas pierwszy raz oglądają, my siano kupujemy, więc no my jesteśmy w pewien sposób troszeczkę zależni, ale to była nasza droga, to był nasz wybór. Moglibyśmy robić siano, natomiast my chcemy w tym momencie wzbogacać naszą glebę i dokładać do naszego siedliska, ale tutaj będzie już kolejny punkt, do którego przechodzimy, właśnie gleba, nawóz i jej wzbogacania. Posiadanie owieczek na naszym siedlisku daje nam niesamowity nawóz. Nawóz, który po prostu gleba jest nam za to wdzięczna, wzbogaca, ponieważ owieczki są tak jakby maszynami do jej robienia. Tak jak w przypadku królików, owieczki robią takie malutkie kuleczki, takie bobki. Drażetki. Drażetki. Po prostu chodzą i cały czas wzbogacają tę ziemię. Są bardzo dobrymi zwierzętami, jak na przykład macie jakieś ubogie pastwiska czy gleby, jak były jakieś ugory. Mamy takich, może nie tyle znajomych, ale znamy takie osoby, które mają przekonwertowane pastwiska z parkingów. Kiedyś był tam parking i ktoś po prostu kupił sobie oczywiście siedlisko i no, wiedział jaka była tam gleba, co tam zastał i wprowadził właśnie tam owce. I po 2 latach czasu byliśmy bardzo zdumieni, jak ta gleba odżyła. Jest to dla Was taki wskaźnik, jak można zwierzętami naprawić, poprawić stan gleby na Waszym siedlisku. Tak. I jest to bardzo znaczący, bym powiedziała tutaj, plus, wskaźnik właśnie dla Was, żeby posiadać takie właśnie pieszczochy, chociaż to jest koza. Te kuleczki są bombami, jeśli chodzi o kultury bakterii, których w nich się zawierają. Jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo życia, ponieważ owca ma taki żołądek, że w tym żołądku wszystko fermentuje. A fermentacja to są pewne rodzaje bakterii, szczepy bakterii. I ona część tych bakterii po prostu rozsiewa po polu i ta fermentacja zachodzi w niższych warstwach. Na przykład w takiej warstwie, kiedy tu widzicie, że na górze jest zielona trawka, ale tu już macie taką podsychającą. I to wszystko właśnie jest rozkładane przez te bakterie, między innymi. My prowadząc 3 lata, to jest pastwiska, na których one są wyprowadzane, wypasane, to jest mniej więcej 1,5 hektara. Resztę hektara to jest nasze życie, kury, wiecie, cała reszta jak jest podzielona. Więc ilość tych zwierząt jest stosunkowo niska, jeszcze stosunkowo niska do jakby ilości powierzchni i już widzimy znaczącą poprawę w wielu miejscach, no jak to wszystko wygląda, także naprawdę to działa. Po jakichś, podejrzewam, 5-6 latach będziemy sami oszołomieni, jak zmieniły się flora i ilość i jakość roślin na pastwisku. Będzie znacznie więcej bardziej wymagających roślin, a ponieważ my siano sprowadzamy, jak wiecie, nasionka nie są trawione przez zwierzęta, one są z kupą, lądują w ziemi, więc tu coraz więcej różnych roślin, które znajdą jakieś dogodne warunki do życia, będzie kiełkować i wzbogacać ich dietę, co jednocześnie zrobi je zdrowszymi i nas zdrowszymi na samym końcu. Tak jak Marcin wspomniał, w tym roku była susza i osoby do nas przyjeżdżające niejednokrotnie się dziwiły, w jakiej dobrej kondycji mamy pastwiska, ale to dzięki systemowi, jaki tutaj opracowaliśmy, właśnie rotacyjnemu, że zwierzęta przebywają kilka dni na jednym miejscu i później są przestawiane na następny, więc to poszycie, ta trawa nie jest zgryzana do gołej gleby, że w tym momencie promienie słońca penetrują i wysuszają ją. Dalej ona ma takie jakby lekką wilgoć, czy w zależności od pory roku. Dokładnie, dokładnie. Więc, ale to już niejednokrotnie wspominaliśmy o systemie tym zarządzania. Teraz właśnie Wam troszeczkę tak bardziej przybliżamy samą owcę. Je bobry.
Cześć piękność. Pulpecik. Cześć Mój piękność. pulpecik, kochany Cześć. jesteś. Cześć. Cześć kochanie. O, to Moli. Moli. Zawsze podejdzie, a to Doli. A to Pulpek. A to pulpecik jest A mój to jest kochany. bezimienna, ale będziesz pewnie miała imię. Już niedługo do Mój nowego domku pulpecik, idziesz. kochany. Za płot. Za miedzę. Zamiedzę. Kosiarki, tak? Niejednokrotnie kupujecie do waszego gospodarstwa albo myślicie właśnie o zwierzętach, które będą wam kosiły, nie użytki, czy w ogóle po prostu miejsce, w którym no albo wy nie macie czasu, siły, może energii na po prostu na zarządzanie, może nie tyle zarządzanie, ale na koszenie. To są super kosiarki. Zobaczcie, jak one tutaj zgryzają tą trawę. W stosunku do kóz one zgryzają niżej, my to widzimy, natomiast jeszcze Mniej są wybredne. mniej są wybredne, bardziej są na trawę jakby łakome niż na gałęzie albo jakieś takie haszcze, krzaki, tak jak w przypadku kóz, chociaż uwielbiają wierzbę kruchą. Jak niejednokrotnie im dajemy, to po prostu jest szał, rywalizacja, która więcej zje. Też potrafią wam troszeczkę okorować drzewa, więc musicie na to zwracać uwagę. My tutaj w tym momencie zasadziliśmy na tych pastwiskach malutkie drzewka jabłoni, które są odgrodzone, ponieważ no, owieczka to nie jest tylko, że trawa, chociaż uwielbiają i one są bardziej na niej skupione niż kozy, ale to też no, trzeba na to zwracać uwagę. Ale również liście suche dębu Tak, na tak, przykład. tak. Bardzo lubią liście Bardzo, generalnie zjadać, nawet dlatego suche. mówię, drzewa, to wiecie, to wszystko one pałaszują. I przepraszam, to z że tak przysmakiem. tańczymy. Próbujemy się ustawić tak, żeby pokazać owce, ale one ewidentnie spierdzielają sprzed Bo jest nowe szkiełka, pole, bo jest nowe pole. są nowe Dokładnie. pole. I kozy jedynie nam się tutaj cały czas napataczają. No takie to są stworzonka. Dokładnie. Próbuję teraz Marcina ująć właśnie z naszą ulubienicą, ale no zobaczymy, może się uda, może będzie spokojna. Chodź koło barana, tu jest najlepsza trawka. Baran wie, gdzie Dokładnie, baran wie. Dobrze, baranku, co jeszcze? Jak wiecie, my hodujemy stricte owieczki pod mięso. Uciekła. Natomiast wszystkich owiec, znaczy są dwa rodzaje owiec. Są mięsne i mleczne. Z naszych mięsnych również można zdoić mleko. Jest jego po prostu znacznie mniej. Mleko jest przepyszne. Myśmy spróbowali w jednym odcinku właśnie z Mirkiem. Jest gęste, jest słodkie i nie ma jakiegoś dziwnej naleciałości, jak na przykład może mieć przy kozach. Samo mięso, wyobraźcie sobie, jest wyjątkowo zdrowe. Przede wszystkim to, co mówiliśmy na samym początku, że dokładnie wiecie, czym karmicie, no bo przecież to są wasze pastwiska. Ta, co wydajecie na pastwisko, to ta owca zje. Ale również to jest bardzo ciekawa rzecz, o której mało osób jakby wie, że owce nie mają raka. Są to stworzenia kompletnie na niego odporne. Coś tam w tych genach jest takiego, że po prostu nigdy ta choroba ich nie atakuje. Tego typu mięso, no chyba byśmy chcieli, żeby było naszą żywnością. Zresztą generalnie, bo baranina jest bardzo ceniona na całym świecie, w Polsce zaczyna być coraz bardziej jakby w modzie. Zauważalna. Mięsko z ras... My nie możemy się wypowiadać o innych rasach, bo tak naprawdę, wiecie, my jesteśmy stosunkowo świeży. My jedyną baraniną, jaką jedliśmy, to było właśnie z tej rasy. Baranina, jest to naprawdę dobry smak. Wiemy, że owce, które mają sierść tą taką, co trzeba golić, one mają bardzo dużo lanoliny w sobie i tą lanoliną ona też wchodzi jakby w smak mięsa. I tutaj się mówi o tej tłustości tego mięsa i tym takim
takim mocnym baranim jakby smaku, aromacie. Nasze są sierściuchy, ta sierść im wypada. Jezu, ty się i im wypada ta sierść i oczywiście, że jest to smak baraniny, natomiast jest on, jakby to powiedzieć, jak rozróżniamy, jeśli jedliście na przykład kurczaka, jedliście wołowinę, każdy ma swój smak. Baranina ma swój smak, ale on nie jest jakiś taki, który powoduje was odtrącenie, czy zapach powoduje odtrącenie. Jest po prostu innym smakiem, natomiast jest naprawdę smaczny. Mówimy to osoby, które są wychowane na sklepowym, czyli na dosyć takim bezsmakowym mięsie, o tak bym powiedział, albo niskosmakowym mięsie. Dla nas było to bardzo pozytywne zaskoczenie kulinarne. Mięso jest mięciutkie, mięso jest soczyste, ma odpowiednią ilość tłuszczu. Ciężko tutaj chyba cokolwiek, Klaudia, złego o nim powiedzieć. No nie, no ma bardzo dużo tak samo aminokwasów. I same witaminy, cynku, selenu, magnezu i tak dalej. Jest generalnie zdrowym mięsem. Witamin B. No tak jak Marcin wspomniał, jeżeli próbowaliście baraninę i była ona jakaś taka śmierdząca, coś nie za bardzo Wam podeszła, to znaczy, że była ona albo z owiec, które nie były po prostu mięsnymi, były wełniste, bardziej przeznaczone na wełnę. Albo mleko. I to był taki, jakby powiedzmy, produkt uboczny mięso, w tym uboczny dlatego, żeby po prostu stara owca. Stara i inne przeznaczenie, bo to są rasy, to jednak trzeba to rozróżnić. I dlatego, natomiast tak jak te, one tak samo mają troszeczkę ten tłuszcz, przerost tego tłuszczu taki bardziej marmurkowy. Jeżeli chodzi o dorpera, to nie ma tak, że tak właśnie ten tłuszcz po zewnętrznej stronie jest taki żółty. To właśnie o tym właśnie to też lanolina przechodzi przez skórę do tego tłuszczu. A tłuszcz transferuje smak. Tak, i tym właśnie tłuszcz przechodzi tym takim specyficznym aromatem, My nie mówimy, który może co niektórych odtrącać, ale nie musi, bo są koneserzy, którym po prostu to odpowiada. Tak jak z serami. Dokładnie. W jednym z takich pierwszych odcinków, których dla Was emitowaliśmy, wspominaliśmy Wam, że chcielibyśmy mieć krowę mleczną rasy Jersey. Natomiast zmieniło nam się troszeczkę tutaj na siedlisku, bo myśleliśmy, że będziemy mieć większą powierzchnię. Niestety zostaliśmy troszeczkę ograniczeni, dlatego musieliśmy nasze myślenie zmienić, że na taką powierzchnię jakie zwierzęta będą dla nas najlepsze. Dlatego zrezygnowaliśmy niestety z krówki mlecznej rasy Jersey na rzecz kózek karpackich i w tym momencie mieliśmy powierzchnię właśnie dla owieczek, bo są one mniejsze na jednostkę, właśnie nie pamiętam ile na hektar chyba owieczek, czy 7. Wiecie co, no to już by trzeba było sprawdzić, ale co chciałam powiedzieć, owieczki są jednak gabarytowo mniejsze. Więc jeżeli musicie przy nich coś zrobić, albo je przegonić z jednej parceli na drugą, złapać, przenieść, no jednak wywrócić, żeby zrobić kopytka. Nawet dla mnie, dla takiej osoby, no ja ważę 50 kg, no to jest to do zrobienia dla kobiety, bo nie wiem, są techniki, które pomagają. Tak, są techniki. I wiecie, no jednak krowa, no to jest jednak 500 kg, prawda? Tutaj pomyłka może drogo kosztować. Tak, jest bardziej niebezpieczna. Tutaj przy owieczkach co macie do roboty? Macie do roboty racicę. Raz w roku, my robimy 2 razy w roku. I tutaj może być troszeczkę taka mała siłownia w tym momencie, bo nasze owieczki nie strzyżemy, one same zrzucają z sierść. Albo pomagamy im skubając. Albo delikatnie skubiąc. My to lubimy akurat, więc to im troszeczkę pomagamy. Więc przy takim rozmiarze zwierzęcia jesteście sobie w stanie w 2 osoby poradzić. Tutaj wiecie, że one są na mięsko przeznaczone, więc na przykład posiadanie zwierzęcia, które waży 50 kg, jesteście w stanie sami to zrobić. Czy sami to zrobić w tym sensie, że nie trzeba jakiegoś wielkiego sprzętu tutaj. 50 kg na traktorku my możemy łatwo to podnieść. Na łyżce. Na łyżce. Dokładnie. Można do tego wykorzystać kołowrotki, takie wiecie, mężczyźni będą wiedzieć, do podnoszenia ciężarów. Tak. Są rozwiązania. Są rozwiązania i zobaczcie, jeżeli ewentualnie hodujecie takie zwierzęta w celach po prostu, że będziecie to sprzedawać jako żywiec, łatwiej takie zwierzę przewieźć nawet samochodem, łatwiej jest je oprawić. Jednak
gabaryt, zwracajcie na to uwagę i na swoje możliwości. Tutaj odgrywa dużą rolę dla na przykład 2 osób takich jak my. Sama infrastruktura dla owiec, w szczególności jeśli chce się je trzymać na trawie i stricte na trawie, ponieważ my nie chcemy tego tuczu przyspieszać, karmiąc je zbożami. To jest inna metoda, że dorzuca się po prostu owsa, czy tam owsa najczęściej do pokarmu raz dziennie jakąś porcję, żeby one po prostu nabierały. My chcemy, żeby one rosły dłużej i na trawie. Musicie to wszystko ogrodzić, porobić te parcele. Koszt jest znacznie mniejszy, nam się wydaje, jest większy niż u krów, jest większy niż u świn, jest mniejszy niż u kóz. Także one gdzieś w tej górnej granicy się może mieszczą, ale są bardziej takie podatne na zapamiętywanie, że tutaj dostałam prądem, że linka jest B i ona, nawet jak ta linka jest wyłączona, nie będzie tak jak koza próbowała co jakiś czas albo sama, albo wepchnąć koleżankę, czy ją kopnie. Także kozy są znacznie łatwiejsze w utrzymaniu w pewnych parcelach niż kozę, czy tam w pewnych miejscach niż kozy. I mniej linek wymagają. Mniej linek wymagają. To, co widzicie, jest zrobione pod kozy, bo to jest ta wysokość i ilość linek. Natomiast elektryzator musi być równie mocny, ponieważ one mają bardzo gęstą tą sierść, czy tam futro, w zależności jaką owcę kupujecie, i zanim to się przebije przez tą izolację, no musi być jednak tego prądu całkiem dużo, żeby była siła rażenia. Tak jak mówiliśmy, tak samo znacznie prościej je utrzymać. One, ponieważ same się ogrzewają, ta sierść jest znacznie grubsza, nie potrzebujecie obórek tego typu jak my mamy dla kóz, mimo że one teraz są wszystkie razem, więc u nas jest to wymieszane. Ale gdyby powiedzmy nie było kóz, taką obórkę, co tam zrobiliśmy za naszą oborą, to ten daszek spadzisty, tam jest przepraszam, przewiew powietrza cały czas, jest zimno jak na dworze, jest tylko i wyłącznie sucho. Spokojnie wystarczy tym zwierzakom do przezimowania. W lecie, tak jak powiedzieliśmy, wszystko jest możliwe, byleby cień miały i wodę. To jest jedyny problem. Czyli stosunkowo niski koszt w miarę. To elektryzator musicie do każdego zwierzęcia kupić, po prostu tutaj macie mniej linek i nie musicie obory, która jest najdroższa, robić w ten sposób, jak myśmy zrobili, żeby była szczelna i żeby absolutnie nie było w niej przeciągów czy wiatrów, bo kozę to jest bardzo szybko i łatwo przeziębić przy takich warunkach. Natomiast owca sobie z tego nic nie robi. Tak samo maluchy, nie wiemy, że wszyscy mamy tego typu taką, Klaudia w szczególności, taką przypadłość czy strach, że małe się rodzi, jejuś to zamarznie, no bo one się rodzą na początku wiosny, no jest jeszcze zimno, potrafi być naprawdę chłodne noce i wspaniale sobie kozy i owce zresztą też, kozy zresztą też dają radę z taką pogodą. Wylizują szybko małe szybko schnie, dostaje bardzo wysokie kaloryczne siary. Na samym początku to je jeszcze wzmacnia i mimo tego strachu, i naprawdę to wygląda źle, bo one są całe w śluzie i każdy myśli, no kurczę, zaraz zamarznie, to stają na nogi błyskawicznie i błyskawicznie są. Tu byśmy się nie martwili. Także to wszystko Wam ułatwia jakby prowadzenie takiego stada, że no jest po prostu wytrzymałe i na dużo błędów, które moglibyśmy popełnić, mając jakieś słabsze zwierzęta, innego typu zwierzęta, one Wam wybaczą, no bo po prostu są do tego stworzone. Przynajmniej ta rasa. Ja nie wiem, czy każda, ja myślę, że każda rasa, bo one są, wiecie, wełniasto, futrzaste, one po prostu są dobrze zaizolowane. Ten punkt to ja poruszę, ponieważ one są moimi ulubienicami, bo my się dzielimy z Marcinem. Marcin bardziej woli kozy, chociaż ja nie mówię, nie, ja też je lubię, ale moje są owieczki. Zresztą dobrze wiecie, mam tutaj swojego takiego chłopaka pulpeta. Akurat no nie jestem w stanie go Wam w tym momencie pokazać, bo jest tak zajęty pałaszowaniem. Dlaczego ja je lubię? Ponieważ one są bardziej takie cielaczki i nasze owieczki są z nami oswojone, chociaż powiem Wam, że nie każde tak garną do ludzi, musicie im troszeczkę jednak czasu poświęcić, a bardzo fajną rzeczą jest, jak macie je od maleńkiego, bo jednak od maleńkiego one się do Was bardziej przywiązują. Jednak już... Ale czasami też
taka po prostu owca jest, że mimo, że my jesteśmy z nią Tak. i chcemy być z nią Tak. i jesteśmy delikatni, ona po prostu No. do nas nie czuje mięty. Tak, mamy Poniekąd taką słusznie, może na przyszłość. Tak, mamy taką jedną, ale wracając jeszcze do samych ich charakteru. One są spokojne, nie są psotnice, nie próbują Was, że tak powiem, jak to, nadwyrężać Waszej cierpliwości. Challenge tak jak nam kozę. robić. Właśnie chciałam powiedzieć, ale szukałam polskiego No. odnośnika. Przyjdą do Was, postoją, tak popatrzą. Ja bardzo lubię z nimi spędzać czas. Z kozami też, bo kozy znowuż są charakterne. Kozy są psikusami, a te takie... I nigdy im się nie nudzi. Tak, i nigdy im się nie nudzi. A te są takimi cielaczkami. I też są... Ćwiczmy maliny. I też są w sumie, można powiedzieć, bezpieczne dla małych dzieci, jeżeli macie w domu, ponieważ no, my akurat nie mamy, więc jeżeli macie takie, jeżeli macie rodzinę, to właśnie one są takimi bezpiecznymi zwierzętami, chociaż tutaj w tym momencie zaznaczam, nie z baranem. Baran to już jest osobna kwestia, zaraz nią poruszymy. Teraz mówimy o samiczkach, o owieczkach. I mówimy o Chyba- pozytywnych rzeczach tak, i o pozytywnych. odnośnie I owiec. one przyjdą do Was, pokiziają się, mają charakterystyczny, delikatny taki zapach lanoliny, ale one mają taki Bardzo ładny. bardzo ładny i mało tego zapachu, on nie jest drażniący. Więc ja lubię je. Ja lubię, to są moje, idzie mój pulpet. Pulpet, o, tam idzie pulpet, teraz akurat nie widzicie. No, Widzę, oho. tak, nie wiem, czy to jest odpowiednik mojego charakteru. Pulpet? No nie, że takie cieczły moliny. No, ale to mówimy Wam, jeżeli chodzi właśnie o pozytywne aspekty hodowli owiec. No, negatywne sprawy. Nie ma tego wbrew pozorom tak dużo. Niestety są bardzo wielkie. Baran. Baran to jest jedno z bardziej niebezpiecznych zwierząt, jakie możecie mieć na siedlisku. Kozioł się z nim nie ima. No chyba, że byk. O, byk to by był bardziej może niebezpieczny. Baran do pewnego momentu może być całkiem miły. Chce do Was przychodzi, tak jak pulpet, dopóki mu nie... One są wykastrowane, więc im już to nie grozi. Natomiast dopóki instynkt w nim nie weźmie góry, bo one są zwierzętami instynktownymi, czyli znają Was, ale jak jest coś przestraszy, to jest pierwsze, działa instynkt, a nie to, że Was znają. To baran zacznie za Wami ganiać. Baran jest niskopodwoziowy, jest bardzo silnym zwierzęciem, jest wyjątkowo zaborczym, jeśli chodzi o swoje stado, i terytorialnym, nie lubi bliskości, trzeba cały czas go mieć na oku. Na początku, jak ten nasz trafił tutaj zapadniać, i to było w 2 lata dokładnie tak samo, trafiał na zapadnianie, on nie znał terytorium, nie znał owieczek, to do nich ciągnął i jakby nas traktował obok. Natomiast kiedy już zrobił swoją robotę, zaczął bronić swoich matek, czy tam no, zapłodnionych samiczek. No i przed kim? Przed nami. Mimo że my nigdy nie wchodziliśmy z nim w kontakt wzrokowy, nie głaska się po głowach takich zwierząt, bo to je tylko jakby podkręca, one uwielbiają się stukać głowami. Także za nami ganiał. Ja dostałem, Klaudia dostała i wyobraźcie sobie, dostawaliśmy no, mniej więcej z takiej odległości. On stał i z tej odległości potrafił zrobić dużą krzywdę. Gdyby on się uwielbiają z tyłu, one się skradają, mają swoje patenty, jak zrobić krzywdę i ja nie chciałbym być w skórze człowieka. Myślę, że mógłby wylądować w szpitalu, gdyby dać się baranowi na przykład rozpędzić i uderzyć Cię w kolano, bo mniej więcej tam trafi. Prawdopodobnie połamie i no, mocno może okaleczyć, a później na ziemi jeszcze Cię może bodzieć. No, także... Mało tego, z baranem jest też taka sprawa, że no my będziemy chcieli mieć barana jednak własnego. Po pierwsze jest to darmozjad poniekąd, prawda, bo przez część roku on nic większego nie robi, tylko zapładnia, czyli zapładnia raz w roku, bo my zapładniamy raz w roku, przynajmniej na razie. Później trzeba go oddzielić od stada i trzeba mu wybudować bardzo silny płot. Płot musi być z desek, tak żeby on walnął w deskę i się odbił. Musi być z prądem, żeby to jeszcze mu psychologicznie też stawiało jakby opór.
wiecie, to przestaje być, ja mówię, ja tak się śmieję, ale Klaudia też z drugiej strony, ale tego zwierzaka utrzymać jakby tak zamkniętego jest naprawdę ciężko, ponieważ zwierzaczki, które urodzą się i owieczki, wy nie chcecie, żeby od razu na nie wskoczył, poza tym to jest stadne zwierzę, więc on trochę będzie cierpiał, bo będzie sam, będzie je tylko widział, będzie czuł zapach, ale nie będzie mógł z nimi mieć korelacji. W czasie, kiedy oczywiście nie chcemy, bo jeśli są zapłodnione i nie ma nic do zapłodnienia, to baran jest niegroźny. Natomiast my raczej będziemy go trzymać tylko do rozpłodu, bo po prostu się go boimy. Tak zwyczajnie ludzko nie chcemy go mieć przez miesiąc czy półtora czasu, jak on był z nami. My straciliśmy ochotę na przebywanie z naszymi owcami i kozami, bo po prostu się baliśmy. Cały czas było tylko, gdzie ten kebab jest. Także drogie, ciężkie ogrodzenie, drogie w ogóle zwierzę, bo no, musicie go utrzymać, ale sam dorper, jeśli mówimy teraz o naszej rasie, nie jest to tania owca. To już osoby, które są zainteresowane, sobie poszukają. Różnice są mniej więcej, te są 3 razy droższe niż powiedzmy jakieś tam takich innych kameruńskie owieczki. Także no, każdy upadek, wszystko kosztuje, to się przelicza, no przecież to wiadoma sprawa, że no to jakby kawał dobrego mięsa, czy kawał, nie wiem jak to nazwać właściwie, no wszystko z tymi zwierzętami jest bardzo kosztowne, no musicie się starać, żeby nic się nie stało, bo po prostu zbudowanie stada jest czasochłonne i stosunkowo kosztowne, bo nie macie nic. Taka owieczka, aby móc zostać zapłodniona, musi mieć 12 miesięcy. To musicie sobie sprawdzić. Mi się wydawało, że jest 12 miesięcy. Klaudia mówi, że może być 1,5 roku nawet, czy 18 miesięcy musicie trzymać samiczkę i my też jesteśmy zwolennikami trzymania jak najdłużej samiczek, żeby wszystko się w nich wykształciło w pełni. Wtedy na pewno poród, szansa na to, że poród będzie bezproblemowy, maluchy będą wykarmione, że matka nie będzie jakaś wychudzona, wiecie, no po prostu jest dobrze dojrzałą samicą, jest szansa tego wszystkiego znacznie rośnie, więc tutaj bym przestrzegał chyba takich małych siedliskowych gospodarzy przed jakby za szybkim liczeniem pieniędzy. Najpierw jest inwestycja, ta inwestycja my kupiliśmy malutkie, żeby one mogły dojrzeć u nas, bo chcieliśmy tak chcieliśmy i jakby no zobaczcie, to jest dopiero nasz pierwszy miod aż po 3 latach, także no trwa to bardzo wszystko długo. Niestety samiczki nie uda nam się żadnej zachować z tego, to nie są jakby jedna nam się nie podoba, ponieważ ma plamkę na nodze. Uważamy, że no to jest pewna skaza rasy i jakby nie chcemy jej dalej rozmnażać, bo to już jest następna rzecz, w zależności do czego to potrzebujecie. Jak tylko chcecie mieć baranka czy owieczkę dla siebie, żeby zjeść, to się tym nie przejmujcie, natomiast jeśli chcecie czasami myśleć, że może odsprzedam żywca, co oszczędzi wam uboju i da owieczce życia, no to lepiej mieć czystą rasę, taką, żeby ktoś chciał. Tak samo nie zatrzymujemy o baranków czy owieczek, które są za małe, które urodziły się, wiecie, jako drugie, no nieważne czy pierwsze czy drugie, ale te mniejsze, czyli właściwie drugie, mniejsze, bo one nigdy nie urosną do rozmiarów takiego zwierzaka, jakbyście chcieli. To już mówimy o genetyce samej. Tak. Widzimy tutaj po pulpecie. Pulpet jest mniejszy, bo jest bliźniakiem. A pojedynczym mieliśmy jednego, prawda? Tak, to jest dużo większy. On już jest jako owieczka, ja bym w sumie nie odróżniła. Tak. I wiecie, powiem wam, że jedzą to samo, wszystko jest to samo, a różnica jest naprawdę znacząca, więc też byśmy nigdy nie... Znaczy, trzeba zwracać uwagę na genetykę, co się rozmnaża, kiedy się rozmnaża i tak dalej. Dobrze, czyli bo to mówimy o właśnie negatywnych sprawach, to też jest poniekąd negatywne, czas, prawda, że taka owieczka nie rośnie jak broiler kilka miesięcy, nie rośnie jak królik 6 miesięcy, tylko to jest inwestycja na rok, 1,5 roku czasu, w zależności, bo tutaj są jakby papierologia, jak też urzędowe sprawy mają znaczenie, do roku czasu owieczkę czy baranka możecie ubić, zgłaszając tylko weterynarii, nie musicie oddawać żadnych wnętrzności, flaków i tak dalej, czyli zaoszczędza wam to jakby kosztów. Powyżej do 1,5 roku, czyli od 12 miesiąca do 18 miesiąca musicie oddać czaszkę
I rdzeń kręgowy. No i to już Wam troszeczkę do badania i to jakby Wam troszeczkę zwiększa koszty. Powyżej jest jeszcze dodatkowo badanie mózgu na zgąbczenie mózgu, to jest TSA, jakieś takie badanie się robi dodatkowe, czyli po 18 TSA albo TSE. Dokładnie, ale w każdym przypadku musicie, jeżeli dokonujecie uboju gospodarczego, musicie zgłosić, to... oczywiście. I my prawdopodobnie będziemy właśnie w przedziale, jeszcze nie wiemy, między przedziale albo do 12 miesiąca, żeby po prostu mieć kompletnie papierologii malutko. To są stosunkowo młode, jeszcze te baranki, a już widzimy, że ładnie nabrały masy, więc może i 12 miesięcy jest wspaniałym jakby tym progiem, żeby jagnięcinę sobie pozyskać. Pamiętajcie, że to jest też jakość tego mięsa, co nie? Czym młodsze, tym lepsze. Albo do 18 miesiąca, co uważamy, że ona jeszcze nabierze więcej masy, a jakości na pewno wiele nie straci, bo to tylko 6 miesięcy jest różnica. To jest kwestia indywidualna. No i jak w każdym przypadku hodowli zwierząt, czy posiadacie krowy, bydło, czy indyki, kury i tak dalej, zawsze zdarzają się choroby, tak i w przypadku owiec. Chociaż nie ma tego dużo, owce stosunkowo są zdrowymi zwierzętami, natomiast są na przykład motylica. Motylica jest to choroba, która od ślimaków, jeżeli macie mokre pastwiska właśnie, macie dużo ślimaków, to one przenoszą tą chorobę i jest ona no niestety nie tyle, że zmorą, ale no taką chorobą dość powszechną, bym powiedziała, i bardzo groźną, ponieważ no doprowadzi do tego, że po prostu wasze zwierzęta no pozdychają. To jest jedna z... Bo jest bakterie tlenowe. Bakterie tlenowe, no to jest to. Jedna z. Inna znowuż też, no musicie zwracać uwagę na... Beztlenowe, przepraszam. Proszę? Beztlenowe, przepraszam, bakterie. Aha, dobrze. Inną kwestią są też racice. Wspominaliśmy Wam o tym, że no, trzeba im to robić przy minimum raz w roku, a jak macie w okresie takie pastwiska, no to w szczególności musicie zwracać na to uwagę, żeby właśnie te racice im nie popękały, nie stworzyły się tam jakieś bakterie i nie zaczęło im to jakieś gnić, jakieś no takie no zakażenie się robić. W tym momencie możecie robić takie kąpiele roztworowe, to jest chyba miedzi, siarczan miedzi. Tak? Dobrze mówię? Chyba tak, siarczan miedzi. No i to spryskujecie, ale no... Ale już macie problem. No to już jest problem. Bo chodzi o zasuszanie tego, bo to bardzo zasusza ranę i zabija bakterie. Tak, ale trzeba zwracać uwagę, żeby... Ale osobiście my tniemy chyba do 3 razy w roku, tak, co nie? Tak, ale trzeba zwracać uwagę właśnie, żeby było sucho tam, gdzie one śpią i na pastwiskach też, żeby nie było jakichś w błocie, żeby bagien, nie stały, a właśnie w bagnach. Tak, bo to nie chodzi o wiecie, o wilgoć typu, że teraz trawa jest wilgotna. Chodzi o to, żeby one w wodzie nie były. Tak. Inna kwestia to też może rzadko poruszana choroby weneryczne. My tego nie mamy, ale jak sobie sprowadzamy właśnie takich amantów na siedlisko, tak jak my na szczęście mamy sprawdzone źródła, no to też musicie mieć to na uwadze, ponieważ sprowadzicie sobie takiego kolegę i później będziecie walczyć właśnie z grzybicą, która się rozszerzy na całe wasze stado i no będzie to bardzo kosztowne i bardzo czasochłonne, no żeby wyleczyć te zwierzęta. Będziecie je faszerować antybiotykami i nie wiadomo jeszcze to jest tragedia na takim jest gospodarstwie. To bardzo, bardzo ciężkie do wyleczenia i no możecie sobie coś takiego sprowadzić niechcąco. Dlatego właśnie trzeba mieć własnych samce, pomimo tego, że to jest jakby pewien koszt i upierdliwość. Uważamy, że to jest jedyna droga sensowna. Tak. Robaki, prawda? To już wiadomo. No ale jeżeli nie macie przestawnych pastwisk i cały czas trzymacie na jednym, jednak te pasożyty się namnażają i będziecie musieli dużo częściej odrobaczać swoje stada. Więc profilaktyka, mówiliśmy jak to sprawdzić pod powieką. Tak jest. I można to sprawdzić, od czasu do czasu po prostu róbcie takie... Dokładnie. Jeżeli nie ma tutaj różowego, to znaczy, że ma anemię, że jeżeli tutaj pod powieką jest wyblakłe, to znaczy, że jest namnożona ta ilość robaków, pasożytów. I trzeba odrobaczać. I dlatego w tym momencie można również ten całe odchody dać do weterynarza, żeby dokładnie sprawdzić, czym jest zarażona owieczka czy koza i on poda jakby lek, który tylko w to uderza, a nie we wszystko inne. Zgadza się.
Więc też macie tutaj pewne prewencje i spotykacie się z chorobami, jak w przypadku każdej hodowli zwierząt. W tym odcinku naświetliliśmy Wam troszeczkę z naszego punktu widzenia, jak wygląda hodowla owiec i mamy nadzieję, że Was zachęciliśmy do niej. Lub zniechęciliśmy, bo nie byłoby nic gorszego, jakbyście się na coś zdecydowali, co by później okazało się waszym osobistym dramatem i owiec. Bo nikt nie chce tym zwierzakom zrobić krzywdy, ale macie plusy, macie minusy, co nie? Tak. Żeby nie patrzeć tego wszystkiego w sposób, że ojej, owieczka. No i chyba najważniejsze, jak zawsze, na samym końcu pamiętajcie, po co ta owieczka do was przyjechała. Jeśli ona jest mleczna, to może i pół biedy, ale urodzi się jagnię i co z nim zrobicie? Gdzieś pewnie czeka ubój, jak wam się nie uda sprzedać żywca, a pojedyncze sztuki, no w dzisiejszych czasach tak mało osób hoduje. Tutaj dzwoniliśmy do pani z weterynarii dzisiaj, żeby się pewne rzeczy uszczegółowić, właśnie o tych, co mówiliśmy, kiedy można ubój dokonywać, i pani w Jeleniej Górze powiedziała, że od 10 lat nie mieli żadnego zgłoszenia, że ktoś chce ubić owcę. Od 10 lat. Wszystko leży, więc nie liczcie za bardzo na to, że będziecie mieli rasowe owce i ktoś wam będzie kupował żywca. Raczej zawsze postawcie na to, że no będziecie musieli ubić i jakby tak, z przeznaczeniem na konsumpcję. Co dla nas jest świetne, ale jakby nie każdy no, to widzi w ten sam sposób. Tak. To nie jest tylko kosiarka do trawy. To jest żywe zwierzę z pewnymi wymaganiami. Aha, i jeszcze jedno bardzo ważne. Pamiętajcie, zwierzęta stadne, nie dla jednej owcy. Tak. Co najmniej 3 bym powiedział, co najmniej 3. Minimum, ale to już niejednokrotnie wspominaliśmy. Tak, ale to jakby odcinek o owcach, to chciałbym się przypomnieć. Dokładnie. Bateria się kończy. Tak, dokładnie, bateria się kończy, więc szybko kończymy, się nagadaliśmy. Tak jest. No i co, weźcie pod uwagę, czy akurat owieczka nie będzie dobrym rozwiązaniem na wasze bardzo fajne małe zwierzę. siedlisko. Bardzo fajne zwierzę, naprawdę bardzo fajne zwierzę. Uważaj, idzie! Mogę mu trochę eterów puścić teraz.